Cześć, witajcie na moim kanale. Ja mam na imię Małgosia i serdecznie Was zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj skupię się na właściwie dwóch rzeczach. Na tej oto kamizelce, a właściwie jest to top. Robiłam go w lecie, późnym latem, ale jakoś tak się nie składało, żeby go wcześniej pokazać. I zdjęcia, które zobaczycie tutaj gdzieś za chwilkę, to już były robione zdjęcia, gdzie było no tak koło 10 stopni, więc no wykazałam się dużą odwagą, bo faktycznie niektóre zdjęcia są zrobione jako kamizelka, założyłam na białą bluzkę, a niektóre tak no jako top, więc faktycznie wykazałam się dużą charyzmą, docencie to. Ale tak, ten topik zrobiłam z Sandry, nie, z Dzianiny, przepraszam, Dzianiny, tegorocznej, numer 3. Tak wygląda gazetka. I to była Dzianina jeszcze w większości, właściwie wszystkie projekty były letnie. I wyglądał ten top tak. Ja oczywiście nie zrobiłam z włóczki, która tutaj była w opisie. Zaraz postaram się szybciutko znaleźć, co to była za włóczka, bo w opisie była z Austermana, Eila, a ja ją zrobiłam z takiej włóczki Winter Silk Yarn i to jest włóczka, właściwie to nie wiem, co to jest za włóczka. W każdym razie to jest 100% jedwab, ale ten mulberry, czyli ten taki, ja to nazywam taki surowy, przaśny taki jedwab, tak? Mulberry silk, tak? I to są takie moteczki. To są takie moteczki. One mają 50 gram i 100 metrów. I na zużycie, na zrobienie takiej kamizelki zużyłam niecałe 250. Tu mi zostało z ostatniego tego 50-gramowego moteczka. I tak mi się świetnie przerabiało ten jedwab. On po praniu, po blokowaniu, nic się z tym nie stało. Kompletnie nic. Formę trzyma. Żadnych niespodzianek nie miałam, więc tutaj duży plusik oczywiście. I tak mnie wzięło, żeby sobie zrobić jeszcze jedną taką rzecz, ale tym razem z długim rękawem i chyba po prostu zrobię taką kamizelkę jeszcze jedną i nabiorę tutaj oczka i zrobię na rękawy do dołu, po prostu takimi dwoma metodami będę to robić, nie wiem, spróbuję. I kupiłam sobie taki kolor, taką magentę. Nie mam otwartego tego motka i prawdę powiedziawszy to nie chcę jeszcze, ale może otworzę, może jeden otworzę. Może mi się uda tak otworzyć. No nie bardzo. W każdym razie ten numerek ja wam napiszę w opisie filmu. Tak wyglądają te. O, taka magenta to jest typowa magenta. No i taką sobie bluzeczkę jeszcze jedną zrobię właśnie z tego opisu, tylko przedłużę chyba te rękawy, bo naprawdę ta Dzianina jest bardzo, bardzo przyjemna, bardzo przyjemna. Ona ma taki troszeczkę, ale bardzo nieduży ten połysk. No tutaj widać, tak nie błyszczy się tak jak typowy jedwab. Robiło się to bardzo szybko, ponieważ robiłam to na szóstkach, na piątkach robiłam ten ażur i ażury na dole, natomiast tutaj wszystko robiłam na szóstkach, więc cały korpus, robi się to naprawdę bardzo szybciutko, chociaż ja jestem, wiecie, ja jestem team trójki, no i tak do 5,5 to już jest maks, ale tak 3 do 5 to jest taki dla mnie fajny rozmiar drutów. No dzisiaj sobie ubrałam taką podkoszulkę i na to i w sumie też nie wygląda to źle. Ale zobaczycie na zdjęciach, bo mam i właśnie jako kamizelkę i będę w tym chodziła. Faktycznie jest to takie, no
fajny udzierk. Dawno nie miałam kamizelki. Przymierzam się do jeszcze jednego projektu takiego kamizelkowego, ale o tym, jak się już przymierzę, to Wam opowiem. No i co jeszcze u mnie? W zasadzie nie dzieje się dużo, bo sweterek ten, który Wam opowiadałam w ostatnim filmie, już mam. No a w sumie to mogę Wam pokazać, bo tutaj tak, tutaj gdzieś o mam. Już zrobiłam sobie dekoldzik, to znaczy ściągacz. No i teraz tylko będę kończyć i będę kończyć chyba tym włoskim sposobem, bo mi się podoba, więc tak, no dzisiaj to widać ten kolor. W ostatnim filmie w ogóle nie było widać tych kolorów, ponieważ była ogromna ciemnica. No teraz też czekam na słoneczko, jakoś się nie mogę doczekać. 5. dzień ma być słonecznie i jeszcze tego słońca nie było. No ale tak, dzisiaj już chyba będzie skończony ten sweterek, więc będzie jedno już odhaczenie. Bardzo się cieszę, bo nie lubię, jak mi zalegają rzeczy. No i jeszcze zakupiłam jedną rzecz, ponieważ nasza polska firma, bo ja nie wspomniałam ostatnio o polskiej firmie pod tytułem Gabaul, a oni... To też jest rodzinna firma, taka mała. Wprawdzie nie ma produkcji w Polsce, no bo wiadomo, że te maszyny są bardzo drogie i ten usprzętowienie, żeby po prostu od początku do końca cały proces produkcyjny mógł być w Polsce, to rzeczywiście to jest ogromny koszt. Natomiast no, mamy polską markę, która się nazywa Gabaul i na pewno wiecie, znacie ją. I ta firma, która produkuje włóczki, nasza polska, jeszcze to powtórzę, dzisiaj mamy Święto Niepodległości, więc będę taki nacisk kłaść, że właśnie mamy polską firmę, która te włóczki robi. I wypuściła magazyn pierwszy. I ja tak, no, chciałam kupić, mówię, a dobrze, jest czas. I naraz do mnie dotarło, że przecież kolejny będzie magazyn, jak ten się wyprzeda, a nie będzie do druku, no bo wiadomo, że się do druków nie robi, bo po co? Już się wypuszcza kolejne projekty, kolejne opisy. I ja sobie zamówiłam to czasopismo. Jest tutaj kilka projektów. Klasyka. Muszę Wam powiedzieć, że klasyka. Nie ma żadnych odjechanych takich nie wiadomo jakich wzorów. Bardzo mi się podoba, że to jest takie, no klasa sama w sobie. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Ten jest fantastyczny sweter. Zresztą wszystkie mi się podobają. Wszystkie projekty właściwie. Bodajże 8 projektantek było zaproszonych do współtworzenia tego magazynu. No i jest kilka takich wzorów. Ale ja, no wiadomo, że tak, no gazetę kupiłam, no ale chciałabym spróbować, bo jeszcze z Gabaul nigdy nie robiłam z ich włóczek i pomyślałam sobie, że spróbuję. I kupiłam sobie włóczkę. Już właśnie szukam tego projektu. Kupiłam sobie włóczkę na... O, tutaj jeszcze jest bardzo ciekawy projekt. Taki też żakardowy. No coś ostatnio ja nie wiem, żebym tylko nie powiedziała w swoją godzinę, że w te żakardy pójdę, bo to jest tak czasochłonne, naprawdę. No, ale kupiłam sobie włóczkę taką, to się nazywa Cotton Colorful Baby Brushed. Zieloną. Butelkowa zieleń, przepiękna, przepiękna. Milusie to, bardzo. I będę robiła, wiecie co? Beret. Pomyślałam, że
Czas wrócić do podstaw. W ubiegłym wieku. W ubiegłym wieku, no tak. No to była klasyka w ogóle, noszenie beretu. I wiem, że teraz coraz bardziej się to staje popularne i pomyślałam sobie, że w związku z tym, że idą święta, to miał być czerwony, ale nie, zielony, bo jeszcze do tego planuję sobie zrobić bluzkę. Więc tak, taką zieleń wybrałam. No i zobaczymy, to jest moja próba. Podobno jeden motek wystarczy. No drugi powinnam na próbkę mieć, ale pomyślałam sobie, nie, pójdę na żywioł. Beret nie powinien być trudny, aczkolwiek już znalazłam pierwsze schody, ponieważ opisy są po angielsku. To znaczy opisy są po polsku, tylko te skróty są po angielsku, ale okazało się, że Gabo stanęło na wysokości zadania i jest tutaj cała strona, no nie mogę tego znaleźć teraz, ale cała strona jest opisana jako taki słowniczek skrótów dziewiarskich i są te skróty po angielsku, ale jest wszystko ładnie opisane po polsku. Także no, zobaczę, już się nie mogę doczekać. Taka niteczka, fajna. No zobaczymy. Zobaczymy, czy mi ten beret wyjdzie. No trzymajcie kciuki, bo ja nigdy... Nie, ja robiłam berety na przełomie 70. i 80. lat. Tak, koniec lat 70., początek 80. ja robiłam berety, no czapki to wiadomo, ale berety. Moja mama robiła berety i wiem, że to się wypychało właśnie jakimiś szyfonowymi chustkami, żeby on leżał. No takie cuda były, wiecie, no kryzysy i te sprawy różne były takie... sposoby na radzenie sobie z różnymi problemami. No ale teraz nie musimy sobie aż tak radzić. Wszystko mamy podane praktycznie na tacy. Opisy są fajne. Beret jest od Weroniki Barel chyba. Jak się nazywa Weronika? Weronika, już Wam mówię. Weronika Barel, tak. Jej wzory też można na Ravelry znaleźć i chyba na stronie. Także wiem, że Teti chyba skarpety robiła z właśnie opisu od Weroniki. No i podobno wszystko jest bez zarzutu, także zobaczymy, jak ten beret jest rozpisany. Ja tam zaczęłam czytać, ale trochę się przeraziłam, bo tych skrótów naprawdę jest dużo, więc muszę sobie najpierw tak sobie wymyśliłam taki system. W związku z tym, że ja na pamięć nie znam tych skrótów, nie wiem co jak się to przerabia, pomyślałam sobie, że te wszystkie skróty, które są w tym opisie tego beretu, sobie przepiszę na nową kartkę razem z tym słowniczkiem, to znaczy każdy skrót sobie wyjaśnię, no i wtedy będę robiła. No ciekawa jestem bardzo, jak mi wyjdzie ten beret. Oczywiście jak mi wyjdzie, czy jak mi nie wyjdzie, to też Wam pokażę. A co tam, pokażę Wam. No i dzisiejszy filmik będzie krótki z tego względu, że tak jak mówię, no chciałam Wam pokazać tą kamizelkę i bardzo polecam tę włóczkę. Włóczkę kupiłam w Biferno. No i tak, no, ten jedwab, on nie jest jakiś taki, wiecie, no on ma taki leciutki połysk, ale bardzo leciutki. I ta nitka jest naprawdę gruba, z tym, że tak, ja chyba nie mam doświadczenia, znaczy no nie mam doświadczenia z taką włóczką. Ja miałam problem z nabraniem oczek na druty, ponieważ ona no musiałam znaleźć taki specjalny system do nabierania oczek, żeby mi się nie rwała, bo jeżeli tak normalnie się nabiera, tak jak, no wiecie, normalnym sposobem,
to ona po pewnym czasie mi się zaczęła tak snuć, aż się przetarła. Ja potem już tak nie zaciskałam tych oczek pierwszych i no i tak bardzo delikatnie starałam się raz z jednej nitki, raz z drugiej. No, mam na tyle doświadczenia, że nawet jak mam długą nitkę, to potrafię tymi nitkami dwoma tak manewrować, że zawsze mi zostanie taki kawałeczek. Ja nie tak odliczam, owijając druty, po prostu no tak już z doświadczenia wiem, jaki metr mi wystarczy, czy taki metr do nabrania takiej i takiej ilości oczek. Niemniej tutaj miałam problem pierwszy raz właśnie z tym nabieraniem, bo niteczka się przecierała, to włókno się przecierało. No ale potem dałam sobie radę i tak jak mówię, no jak brałam raz z jednej nitki, raz z drugiej, to jakoś tak, no dałam radę, o powiedzmy dałam radę. Ale polecam tę włóczkę naprawdę, nic się z tym nie dzieje. Fajna jest, grubiutka, szybko się robi. Ja tę kamizelkę zrobiłam chyba w 3 dni. Popołudniami. Naprawdę ten ażur mi zajął 1 dzień, a potem tutaj ta kura, no i to wykończenie później, no to 4 dni, tak. 4 dni, bo tu przy rękawach to jest, normalnie są tylko oczka lewe chyba, czy prawe, jakoś tak. Także nie ma tutaj problemu, a zaraz powiem Wam. Francuskim, no prawe, same prawe, 3 czy 4 razy prawe. Tutaj tylko był ażurek, no ale fajny ten ażur, jest taki dekoracyjny. No i widzicie, ona jest taka, a nie, to mam akurat z tego, urwałam, ale ona nie jest taka równiutka. Nie jest taka równiutka, ale nie mechaci się, naprawdę ja jestem zadowolona. Ubrałam już parę razy, nic się nie dzieje. O, tutaj też mam to. To się przyczepia, bo to jest ten, naelektryzowane miałam, to się przyczepia. Dobra, dzisiaj to tyle. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego na to nasze święto narodowe, czyli tak, dzisiaj jest to święto. No nie wiem, czy mi się uda dzisiaj opublikować, ale będę się starała, żeby dzisiaj opublikować ten film 11 listopada, więc tak, życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Niepodległości. Świętujcie ten dzień tak, jak chcecie, radośnie, radujmy się, że no, mamy takie święto, bo niektóre państwa nie mają takiego święta, więc no, w każdym razie tak. Wszystkiego najlepszego Wam życzę i do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.